Tysiące gwiazd stłoczonych w jednym miejscu. Gromady to jedne z najbardziej charakterystycznych obiektów na niebie. Te ogromne skupiska gwiazd okazują się kluczem do zrozumienia wielu procesów rządzących wszechświatem. W tym programie pokażemy, czego możemy się dowiedzieć dzięki badaniom tych niezwykłych gwiezdnych rojów. Zapraszamy na Astronarium. Na pierwszy rzut oka gromady to po prostu zgrupowania gwiazd na niebie. W odróżnieniu od gwiazdozbiorów faktycznie składają się one jednak z gwiazd położonych jedna obok drugiej. Najlepiej widoczne gromady, takie jak Plejady, zidentyfikowano już w starożytności. Inne wyglądały jednak jak rozmyte plamki i dopiero wynalezienie teleskopu pozwoliło ustalić, że tak naprawdę składają się z setek lub nawet tysięcy gwiazd. Najważniejsze było jednak odkrycie, że gwiazdy w gromadach są ze sobą fizycznie powiązane. Trzeba pamiętać, że nie wszystko, co widzimy na niebie jedno obok drugiego, rzeczywiście ze sobą sąsiaduje. Gwiazda jaśniejsza może być dalej, gwiazda słabsza bliżej, a dla nas obie będą wyglądały podobnie. Gwiazdy w gromadach naprawdę zajmują jednak tę samą przestrzeń. Wspólnie poruszają się też wokół centrum galaktyki. Wszystko to doprowadziło naukowców do wniosku, że gromady składają się z gwiazd uformowanych w tym samym czasie i z tej samej materii. W efekcie gromady gwiazd stają się nie tylko ciekawym obiektem astronomicznych obserwacji, mogą być także laboratorium do badania procesów powstawania i ewolucji gwiazd, a przez to tego, jak zmieniają się całe galaktyki. Astronomowie znaleźli dla nich jednak także inne, często bardzo nietypowe zastosowania. Sprawdźmy zatem, czego możemy się dowiedzieć, patrząc na te niezwykłe zbiorowiska gwiazd. Już pierwsze teleskopowe obserwacje pokazały, że na niebie znajdziemy dwa różne rodzaje gromad gwiazdowych. Jedne, zawierające tysiące obiektów, miały bardzo symetryczny, kulisty kształt. Inne, znacznie mniej bogate w gwiazdy, były z kolei mocno nieregularne. Astronomowie zaczęli zatem mówić o gromadach kulistych i gromadach otwartych. Jak się okazało, każda z tych grup kryła własne tajemnice. Z pytaniami o gromady otwarte udajemy się na Uniwersytet Wrocławski. Tutejsi astronomowie zajmują się m.in. badaniem gwiazd zmiennych w takich obiektach. Wśród nich jest profesor Andrzej Pigulski. Jak tłumaczy, badania gromad dają nam wyjątkową szansę, by dowiedzieć się więcej o samych gwiazdach. Pozwoliły m.in. zweryfikować książkowe teorie mówiące o tym, jak przebiega ich ewolucja. Generalnie gromady powstają z materii międzygwiazdowej, z wielkich obłoków molekularnych. Takie obłoki pod wpływem grawitacji się kurczą, fragmentują i z takich pojedynczych fragmentów tworzą się gwiazdy. Można więc powiedzieć, że w zasadzie w prawie każdym przypadku gwiazdy powstają gromadnie. To, co się dzieje z taką gromadą później, oczywiście zależy od tego, ile gwiazd w takiej gromadzie, jaka masa jest zgromadzona, jaka jest dynamika takiej gromady. Bardzo wiele z nich po prostu się rozprasza, ale niektóre z nich zostają i to, co w tej chwili widzimy na niebie, to jest bardzo duża liczba gromad otwartych, czyli takich gromad, które po pewnym czasie pewnie się rozproszą. One też są w bardzo różnym wieku, ale większość z nich jest stosunkowo młoda. No i gromady kuliste, twory, które przetrwały w naszej galaktyce kilkanaście miliardów lat, są jednymi z najstarszymi obiektów w naszej galaktyce w ogóle.
Ten różny wiek gromad sprawia, że mamy doskonałe narzędzie do tego, żeby przetestować nasze teorie ewolucji i sprawdzić, czy na wykresach, które charakteryzują gwiazdy takich gromad, rzeczywiście dostajemy to, co wyliczymy sobie z teorii. Ta ewolucja jest oczywiście bardzo długa w porównaniu z długością ludzkiego życia, w związku z czym nie mamy możliwości prześledzenia ewolucji pojedynczej gwiazdy od narodzin do końca życia. I tu z pomocą przychodzą nam właśnie gromady otwarte, które mamy w bardzo różnym wieku, w związku z czym możemy zobaczyć, jak wyglądają gwiazdy w różnym wieku i też zobaczyć, jak dla różnych mas ta ewolucja wygląda. Najważniejsze dwie rzeczy, jeśli idzie o gromady i do badania ewolucji gwiazd, to jest to, że wszystkie gwiazdy w gromadzie, można takie założenie przyjąć, mają ten sam wiek. Druga ważna rzecz jest taka, że te gwiazdy powstają z mniej więcej jednorodnego obłoku materii, w związku z czym mają dokładnie ten skład chemiczny. Ale ten skład chemiczny od gromady do gromady się zmienia. W szczególności oczywiście gromady kuliste, najstarsze obiekty, mają bardzo małą zawartość pierwiastków cięższych od helu, czyli to, co my nazywamy metalicznością. Natomiast gromady otwarte, które są dużo młodsze, średnio rzecz biorąc, mają tych metali znacznie więcej. Możemy więc badać, w jaki sposób ewolucja zależy od metaliczności materii. Najczęściej do tej naszej konfrontacji, obserwacji z teorią służy wykres HR, czyli wykres Hertzsprunga-Russella. Na takim wykresie pojawiają się dwie własności gwiazd. Jedna to jest jasność, drugą cechą jest temperatura efektywna, która jest miarą strumienia z powierzchni gwiazdy, czyli można powiedzieć, różnicuje nam gwiazdy gorące i chłodne na takim wykresie. I gwiazdy dla gromad o różnym wieku na takim wykresie układają się w bardzo charakterystyczny sposób, wypełniając tylko niektóre obszary tego wykresu. Pierwszy rzut oka na taki wykres doświadczonemu astrofizykowi od razu mówi o tym, jaki jest wiek gromady. Jeśli chodzi o najmłodsze gromady, to właściwie wszystkie gwiazdy w takiej gromadzie znajdują się na ciągu głównym, więc te gwiazdy układają się w taki sposób właśnie po przekątnej tego wykresu i właściwie to jest cały obraz takiej wykresu HR dla takiej gromady. Jeśli wiek gromady rośnie, to te najmasywniejsze gwiazdy, które ewoluują najszybciej, zaczynają z tego ciągu głównego uciekać. Gwiazda bardzo szybko wędruje do gałęzi czerwonych olbrzymów. W związku z czym ten punkt odejścia, jak to się czasami nazywa na wykresie HR, dla gromad coraz starszych wędruje ku gwiazdom coraz mniej masywnym, natomiast coraz więcej gwiazd znajdujemy na gałęzi czerwonych olbrzymów. I to jest taka jedna z najważniejszych charakterystyk, które nam mówią bezpośrednio o tym, jaki jest wiek gromady. Porównując różne gromady, astronomowie mogą zobaczyć, w jaki sposób gwiazdy zmieniają się w zależności od wieku. Diagramy, które służą do takich badań, znalazły jednak także inne zastosowanie. Oto Chiady, jedna z najbardziej znanych gromad otwartych na niebie. Położona w gwiazdozbiorze Byka daje się obserwować nawet gołym okiem. Dla astronomów okazała się jednak interesująca z innego powodu. Jak tłumaczy profesor Andrzej Strobel z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Chiady pozwoliły na wykorzystanie gromad w niezwykły sposób do stworzenia kosmicznej miary odległości. Chiady należą do bardzo wyrazistych gromad. One są widoczne okiem nieuzbrojonym wyraźnie na niebie. Może trochę mniej wyraziście, jak na przykład niedaleko nich leżące Plejady. Ale Chiady mają jedną zaletę. Są w odległości, które to odległości dało się mierzyć metodami geometrycznymi. Chiady są gromadą. Wszystkie gwiazdy w danej gromadzie poruszają się do siebie równolegle. Gdybyśmy te równoległe ruchy gwiazd, które możemy zmierzyć na niebie, usytuowali na sferze nieba, to przedłużenie tych ruchów równoległych zbiegnie się w punkcie, tak zwanym punkcie zbieżności. Mając określony punkt zbieżności, czyli kierunek, do którego zmierza, moglibyśmy zmierzyć odległość z przesunięcia, gdybyśmy znali rzeczywistą wartość tego ruchu w kilometrach na sekundę. I do tego celu służy nam inny wektor jeszcze, który mierzymy z Ziemi, mianowicie
wektor tak zwanej prędkości oddalania się albo zbliżania do Ziemi. To jest metoda tak zwanych gromad ruchomych. Hiady były w takiej odległości, stu kilkudziesięciu, jak się okazało, lat świetlnych, że te odległości jeszcze w pełni obejmowały pomiary geometryczne. Miało to bardzo istotne znaczenie. Poznane na bazie hiad odległości pozwoliły przenieść je do gwiazd podobnych, obserwowanych gdzie indziej. I w ten sposób zaczynała się piramida albo drabina, jak kto woli, czy skala odległości. Znając odległość do hiad, astronomowie otrzymali swego rodzaju kosmiczną linijkę. Wystarczyło spojrzeć na inne gromady i poszukać w nich gwiazd o takich samych własnościach fizycznych. Podobne gwiazdy w Plejadach są 9 razy słabsze, bo ta gromada znajduje się około 3 razy dalej od Słońca. Z kolei gwiazdy w większości gromad kulistych są co najmniej 10 000 razy słabsze niż te w Plejadach, dlatego że są położone co najmniej 100 razy dalej. Tak powstała metoda pozwalająca ustalić rzeczywistą odległość dzielącą nas od gromad w całej galaktyce. Jedynym problemem pozostało znalezienie identycznych gwiazd w różnych gromadach. Mając gwiazdy hiad w tej samej odległości, można zbudować dla nich relacje. Obserwowana jasność gwiazdy względem temperatury. To da nam dosyć wyraźnie zaznaczony wąski ciąg, tak zwany ciąg główny. I gdybyśmy zbudowali dla jakiejkolwiek innej gromady podobny ciąg obserwowany, to każda gwiazda w tym ciągu, w tym samym punkcie, w każdej gromadzie ma te same własności. Wobec tego różnica pomiędzy gromadami w jasnościach gwiazd w tych samych miejscach ciągu głównego będzie zależało wyłącznie od odległości. To jest metoda dopasowania ciągów głównych. Ta metoda weszła do astronomii jako jedna z podstawowych, kiedy okazało się, że modele teoretyczne, na których buduje się te ciągi, rzeczywiście się sprawdzają w różnych konfiguracjach, w różnych odniesieniach i różnych problemach astronomicznych. Nie tylko gromady otwarte okazały się fascynującym obiektem badań. Gromady kuliste mogą być kluczem do rozwikłania zupełnie innych zagadek wszechświata. To skupiska gwiazd liczące setki tysięcy lub nawet miliony składników. Badaniem obiektów w gromadach kulistych zajmuje się profesor Michał Różyczka z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika. Jak mówi, te ogromne roje gwiazd wciąż kryją przed nami wiele sekretów. W centrum gromady gęstość gwiazd w sensie liczby gwiazd na jednostkę objętości jest 1000 razy większa niż w naszej galaktyce w okolicach Słońca. Gdybyśmy się tam znaleźli, widzielibyśmy gołym okiem nie parę tysięcy gwiazd, tak jak z Ziemi, ale paręset tysięcy gwiazd, z których najjaśniejsze byłyby kilkadziesiąt razy jaśniejsze od Wenus w pełni blasku. Jeżeli taką gromadę obserwujemy już nie z wnętrza, a z zewnątrz, no to wszystko przez to, że te gwiazdy są tak ciasno upakowane, stłoczone, zlewa się w jeden obraz. Wtedy, kiedy te obserwacje dokonujemy z Ziemi, żeby móc każdą gwiazdę z osobna obejrzeć w centrum gromady, trzeba wynieść przyrząd na orbitę i takie zdjęcia, oczywiście takie obserwacje robił teleskop Hubble'a, no z tym, że to jest jeden teleskop, gromad jest wiele. Tych informacji, które moglibyśmy zdobyć dzięki obserwacjom z orbity, jest ciągle dużo mniej niż chcielibyśmy. Te gwiazdy, które dziś widać w gromadach, to są gwiazdy o niewielkich masach, rzędu kilkudziesiątych mas Słońca. W czasach młodości gromad jesteśmy tego w zasadzie zupełnie pewni. Oprócz gwiazd o tych małych masach musiały się znajdować także gwiazdy o masach bardzo dużych. Kończąc ewolucję, przechodzą w stadium gwiazdy neutronowej, czarnej dziury bądź białego karła. I stąd oczekiwania, że w gromadach kulistych powinny się resztki tych gwiazd o dużej masie znajdować. I rzeczywiście w niektórych gromadach, na przykład w gromadzie 47 Tukana, naliczono do ponad setki gwiazd neutronowych, obserwowanych jako tak zwane pulsary milisekundowe. I wiemy, że bardzo dużo jest białych karłów.
czyli pozostałości po gwiazdach o masach porównywalnych z masą Słońca, nieco większą. Natomiast ciągle jeszcze nie ma pewnych informacji co do tego, czy są czarne dziury w gromadach. Wszyscy się ich spodziewają, natomiast w sumie obiektów podejrzanych o to, że są czarnymi dziurami, jest zaledwie kilka. No, przyszłość pokaże, czy rzeczywiście te czarne dziury w gromadach, których wszyscy oczekują, zdołamy odszukać. Gromady kuliste są interesujące z jeszcze jednego względu. To jedne z najstarszych obiektów w naszej galaktyce. Niektóre z nich liczą sobie nawet kilkanaście miliardów lat. Co ciekawe, ich wiek udało się ustalić dzięki badaniom polskich astronomów. Jeszcze zaledwie 25 lat temu istniała duża rozbieżność między kosmologicznym wiekiem Wszechświata, obliczanym z modeli kosmologicznych, i wiekiem najstarszych gwiazd. Gwiazd, które należały i należą do gromad kulistych. Duże, jeżeli nie największe zasługi w usunięciu tej rozbieżności położył nasz nieżyjący już kolega profesor Janusz Kałużny, który w drugiej połowie lat 90. zainicjował długofalowy program badania gromad kulistych, oparty w szczególności na badaniach układów podwójnych. Układy podwójne dostarczają bardzo cennych informacji o rozmiarach, jasnościach i masach gwiazd. Wiadomo z teorii ewolucji gwiazd, że gwiazda z upływem czasu puchnie, można powiedzieć tyje obrazowo, i dla konkretnych gwiazd istnieją dość ścisłe zależności, pozwalające na podstawie ich rozmiarów określić, jak długo dana gwiazda istnieje. Profesor Kałużny pierwsze tego typu obserwacje, obliczenia wykonał na początku tego wieku. W 2001-2002 roku ukazały się prace i to były pierwsze dobrej jakości informacje o rzeczywistym wieku gromad kulistych i najstarszych gwiazd, jakie w nich obserwujemy, które okazały się niesprzeczne już z wiekiem kosmologicznym. Niektóre gromady kuliste są niemal tak stare jak sama galaktyka. Dzięki temu mogą dostarczyć wiedzy na temat jej przeszłości. Profesor Mirosław Giersz zajmuje się tworzeniem komputerowych modeli, które odtwarzają dynamiczną ewolucję gromad kulistych. To niezwykle złożone obliczenia, które muszą symulować los setek tysięcy gwiazd przez miliardy lat. Mogą jednak pokazać, co działo się w galaktyce krótko po jej powstaniu. Gromady kuliste są obiektami, które są niezwykle ważne z punktu widzenia poznania ewolucji powstawania galaktyk, tworzenia się struktur we wszechświecie. I w tej chwili przypuszcza się, że gromady kuliste powstawały razem z formowaniem się galaktyk. Dlatego one są tak istotne, ponieważ gromady kuliste jako jedne z najstarszych obiektów pozwolą nam zrozumieć, w jaki sposób powstawała galaktyka, w jaki sposób była formowana. Gromady kuliste są bardzo starymi obiektami, tak jak wspomniałem, dlatego proces ich formowania przebiegał trochę inaczej niż proces formowania się gromad gwiazdowych, które w tej chwili obserwujemy. Trzeba pamiętać, że w tym czasie, kiedy powstawała galaktyka, oddziaływała ona z innymi obiektami, innymi galaktykami, które były w jej okolicy. Oddziaływania pomiędzy tymi obiektami były bardzo silne. W związku z tym gromady kuliste, które powstawały w tym czasie, musiały powstawać w bardzo małych objętościach, musiały być bardzo gęste i bardzo masywne, żeby mogły przetrwać oddziaływania wpływowe, oddziaływania innych obiektów, które są w okolicy, bardzo masywnych obiektów. Ewolucja gromad kulistych jest może nie bardzo dobrze, ale jest dobrze poznana. Może nie tak dokładnie jak ewolucja gwiazd, ale ma wiele wspólnego z ewolucją gwiazd. I tutaj można połączyć z sobą ewolucję gwiazd i ewolucję gromad kulistych. Wiemy, że na początku gwiazdy powstają z kolapsów obłoków gazowych, podobnie jak gromady gwiazd, ale z obłoków znacznie mniejszych fragmentów tych obłoków. I ten etap można prześledzić także w przypadku gromad kulistych. Kiedy gromada kulista wyodrębni się, kiedy odrzuci ten gaz, z którego ona powstawała, zaczyna właśnie kolapsować, zaczyna kurczyć się
i zaczyna tworzyć się coraz gęstsze jądro. I ten okres nazywamy w ewolucji gromady kulistej okresem kolapsu grawitacyjnego. W momencie, kiedy jądro jest dostatecznie gęste, tak jak w przypadku gwiazd, kiedy gwiazda zaczyna swoją ewolucję na ciągu głównym, w jądrze gromady kulistej zaczynają się oddziaływania pomiędzy układami podwójnymi, które generują energię, która będzie podtrzymywała strukturę gromady, tak jak to w przypadku gwiazd. Reakcje termojądrowe generują energię, która podtrzymuje strukturę gwiazdy. W momencie, kiedy gromada ma dostatecznie gęste jądro, kiedy te układy podwójne tworzą się i wydzielają energię, to zatrzymuje się jej ewolucja i mamy jakby odpowiednik ewolucji na ciągu głównym gwiazd. Wiemy, że gwiazdy w zależności od swojej masy będą w różny sposób ewoluowały, w różny sposób będą paliły pierwiastki w reakcjach termojądrowych. W przypadku gromad kulistych nie mamy tutaj innych możliwości poza układami podwójnymi. W związku z tym układy podwójne będą tą energię wydzielały aż do momentu, kiedy oddziaływania pływowe, które związane są z galaktyką macierzystą, nie spowodują, że gromada zostanie rozproszona. To mniej więcej odpowiada temu etapowi w ewolucji gwiazd, kiedy odrzucana jest otoczka gwiazdy i powstaje biały karzeł albo wybucha gwiazda supernowa. Jak widać, gromady to znacznie więcej niż tylko skupiska gwiazd w przestrzeni kosmicznej. Ich badania dostarczyły wielu bezcennych informacji na temat natury wszechświata. Od pomiarów odległości, przez ewolucję gwiazd, aż po historię całych galaktyk. To wszystko wiedza, którą astronomowie wyczytali z gromad gwiazd rozsianych po nocnym niebie. Gromady gwiazd są bardzo popularnym celem także dla wielu amatorskich obserwacji astronomicznych. Wypatrując ich na niebie, warto pamiętać, jak wiele mogą nam powiedzieć o działaniu całego wszechświata. I z tą myślą kończymy ten odcinek Astronarium. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.